Siemano, witam wszystkich na podsumowaniu października. Takie podsumowanie trochę z nowościami, bo będzie pierwsze podsumowanie pracy bufora, od którego jest podpięta pompa ciepła, kolektory, centralne ogrzewanie i wężownica do ciepłej wody użytkowej. Także będziemy pierwszy raz, pokażę po prostu Wam, ile energii weszło, ile wyciągnęło i o ile kolektory zrobiły na plus tak naprawdę ten bilans, bo ja nie mam kolektorów tutaj opomiarowanych, bo nie da rady po prostu tego opomiarować, jest za dużo zbiorników i za dużo zmiennych, także kolektory robią tylko albo na plus, albo na minus. No i też będzie pierwsze podsumowanie wysokonapięciowego magazynu energii od Sofara, cały zestaw, także same ciekawostki. No i standardowo solar trackery, pompy ciepła, kolektory, magazyn energii, tak jak ja mówię, auto elektryczne i wszystko co jest co miesiąc na podsumowaniu. Także lecimy z tematem. I tak, solar trackery, dzisiaj się rozwiało, ale ogólnie dają radę. Październik słoneczny, ale nie rekordowy jednak, bo początek był słaby, później już podciągnęło, nie jest rekordowy, ale jest słoneczny. Także tutaj się dzieje elegancko. Stacja pogodowa liczy, z tego też jest podsumowanie, jaka średnia prędkość wiatru i średnia temperatura. W basenie woda, jak się zepsuć nie chciała, tak się nie zepsuła, deszcz nią wleje, piasek się na dole zbiera, a woda kryształ. Tylko i wyłącznie jest tabletka multifunkcyjna, nawet nie wiem czy jest, czy już nie ma, zaraz zobaczymy. O, jeszcze tam jest. Woda zimna już, to się tak nie rozpuszcza, a zobaczmy ile stopni. Jest możliwość, to zobaczmy. Woda ma prawie 11 stopni. Także na zimę, jak już się pojawią pierwsze śniegi, to plandekę zabierą, mi szkoda, że się zniszczyła. Tyle taki odkryty zostanie, by sobie stał po prostu. Kolektory dają radę i bardzo fajnie na wspomaganiu działają zbiornika. Greją CW i grzeją też, wspomagają CO. Pompa ciepła leci, tak jak mówiłem, ten sezon lecę cały na pompie ciepła. Wiosna, lato, jesień, czy wiosnę. No całą dobę tak naprawdę i klimatyzatory dopiero wjadą wtedy, kiedy trzeba. No u dziadka dogrzewa, bo jak na górze jest ciepło, to na dole musi klimatyzator dogrzewać. Ale jak mi już na górze braknie, to wtedy będzie klima dochodzić. Na razie grzeje na 45 stopni, takie 45, 45,5, plus minus 34 stopni. Ja mam cały czas te 45 stopni mi do głowy wlazło i 34 stopnie plus minus leci. Także pompa średnio nawet przy temperaturze plus 5 albo i niżej pracuje około godziny, później 20 minut stoi tak w kółko. Off-gridowa instalacja 2,4 kW daje sobie elegancko radę. Ten paneliś też fajnie dobija. No jeszcze 2 miesiące jednak poczekam i na podsumowanie fotowoltaiki balkonowej zrobię z tego roku całościowo. Kangur, tuczek kilometr, znowu ponad 1000 km zrobiłem kangurem, nie wiem gdzie. I tylko i wyłącznie zwraca się kasa. Ostatnio był temat monitoringu, także kamery powieszanej, powiem Wam jeszcze mało. Nie mam całego półdwórka ogarniętego, ale takie pierdołki na Wi-Fi, a robię robotę. Później resztę się już ogarnie, kable się podciąga. Na razie działa to na samym Wi-Fi i nie mam, powiem Wam, problemu, elegancko sobie to działa. Już widzę, co się na podwórku mniej więcej dzieje, nie muszę wychodzić, to pies czeka albo coś, także fajna sprawa. Klima nie pracuje, tylko i wyłącznie chodzi jednostka wewnętrzna i miesza powietrze w domu. A jak miesza powietrze, to temperatura jest inaczej odczuwalna i po prostu nie trzeba tak grzać, nie? Bo wiecie, że jak się skończy ogrzewanie, to grzać, to znaczy jakieś zimno. A tutaj cały czas miesza powietrze i jest elegancko. Dobra, lecimy dalej. Tutaj się zmieniło od ostatniego razu. O, mam od kolegi miernik, bo mierzyłem akumulator w elektryku. Trzeba jednak w elektryku akumulator od czasu do czasu sprawdzać, bo on jest cały czas ładowany. Ale jak będzie już padnięty do zera, to będzie cały czas ładowany, aż wreszcie coś, albo akumulator padnie i tam z elektroniką się w kangurze coś podzieje, a później to są drogie rzeczy, bo trzeba aż razem z silnikiem jakąś ładowarkę wymienić, także wolałem sobie sprawdzić. 300 A zapiąłem, zjechał do 10 chyba voltów, ale zawsze obserwujemy, że zjedzie,
i zaczyna odbijać do góry. Jak zaczyna odbijać do góry, znaczy, że pracuje i jeszcze będzie żył. Tak, on 300 A przeżył z niczego, także jest ok. Chciałem kupić taki tester, ale na rynku wszystko jest 100 amperowe, a 100 A to szkoda baterię obciążać, bo czasem nawet padnięty da radę. Czyli no, jednak trzeba więcej. Rozrusznik w aucie odbierze 200 do 400, 500 A, zależy też jaki jest. Także no, tak 300 A minimum, żeby akumulator sprawdzić kwasowy, czy żyje. A z drugiej strony, jak wam trzeba sprawdzić, to zawsze można jakiegoś do sklepu motoryzacyjnego albo na jakąś stację gdzieś zajechać i to, albo nawet w ramach za darmo wam sprawdzą, także. Ale warto nawet w elektryku pilnować sobie baterii 12V. Dobra. Tak, tutaj zmiany na razie żadne. Tu się dzieje. Doszły 4 baterie, także magazyn energii już jest 30 kWh. Testy pierwsze. Doszło do dokładnie 24. Jak widzicie, data jest. I jak na razie elegancko, nawet na tych geigerkach, co troszkę przekomują. Zobaczcie, 1/10, ale to taka głupotka. I tak to finalnie wygląda. 30 kWh, także tutaj mamy już 30 kWh. Wszystko sobie śmiga, działa elegancko. Powiem wam, te wiatraczki robią robotę, naprawdę. Bardzo fajnie to sobie lata. I tak. Waga monitoring. No tu kamera to już wisi dłuższy czas, także ta jest akurat na kartę. Jak już o kamerach. I to jest kolejne 10 kWh. Oczywiście, tak jak w tamtym przypadku 30 kWh jest faktycznie użytkowe, z tego będzie jakieś 27-26. Tu tak samo jest 10 kWh, ale nawet jak sam producent pokazuje, żeby nikogo tutaj w ciula nie robić, że tak powiem, mamy pojemność magazynu 10-24, ale dostępne 9,5 kWh. Czyli jak miałem go ustawionego na 90%, to się udało jakieś 8 wyciągnąć, 8 z kawałkiem, a jak jest na 80% plus tę dyszkę, w razie jakby prądu brakło, nawet żeby w międzyczasie, bo czasem coś tam wyłączą, włączą, to tak jest 7 pewne. I tak to sobie lata. No tu już magazyn dzisiaj już jest nabity pod koreczek. Jak jest słonko, to jego chwilę moment nabija, bo co to jest taki magazyn nabić. No, zobaczcie. O, i 10, o. Dzisiaj 10,84 do 90% go rozładowało. Wlazło w niego 10 kWh. Pamiętajcie, no. Ładowanie, a strata to jest dosyć spora różnica. Jak widzicie, naładowane 210, oddane 140. Tylko niestety, to jest właśnie magia małego magazynu. Tutaj parę kilowatogodzin robi procenty. Ja mając już wysokonapięciowe magazyny 40 kWh, tam ta różnica już była mniejsza, ale też tutaj było doładowanie, on tak jakieś, mówię, od 9 pracuje, także na razie na spokojnie wszystko tutaj się wyklaruje, ale tak jak około 70% powinno być w całej tej pracy. Pamiętajcie, falownik też swoje hybrydowy pobiera. Magazyn na pracę tutaj jest akurat wysokonapięciowy, ale to jest taki troszeczkę, że tak powiem, uszukany wysokonapięciowy, bo to jest magazyn niskonapięciowy z przetwornicą DC w środku. Także i tak powiem wam, bardzo fajny temat, bo jak ja mówię, kabelki wychodzą z niego takie cieniutkie, a z magazynu energii wychodzi w tym momencie, nie tu 400 V i średnio tak jest utrzymywane te 400 V, bo przetwornice tego pilnują, a przez co idzie większa sprawność i wszystko sobie to po prostu lepiej lata. Dobra, z tego oczywiście będzie podsumowanie nowe i tu mamy kolegę, bo z tego kolegi też będzie pierwsze podsumowanie tak naprawdę, bo mierzymy to, co idzie na centralne ogrzewanie, to, co leci z CWU, czyli ciepłomierz centralnego ogrzewania, czyli praca całego bufora, CWU wężownica, pomiar, kolejny ciepłomierz, pompa ciepła, wymiennik, czyli tutaj ile energii zostało wpakowane. No i nie mam jak zmierzyć z kolektorów, bo kolektory lecą najpierw na zbiornik 300-litrowy z pompą ciepła, później lecą na te dwie wężownice i ewentualnie jak tu się pojawi na powrocie 40 stopni, to lecą jeszcze na ten zbiornik. Także tego nie idzie pomierzyć. No na przykład jak sobie dogrzeję ten zbiornik pompą ciepła, to wtedy powrót jest inny i by było przekłamanie, także nie ma sensu. Biorę tylko, że tak powiem, średnią z tego, czy zbiornik będzie na plusie
czyli na przykład tutaj jest pompa ciepła wyprodukowała 100 kW ciepła, a wyciągnięte zostało przez CWU i przez CO na przykład 120 kW ciepła. Czyli to co z wężownic, to co z solarów zostało jest na plus. Czyli mamy odparowanie zbiornika, straty na zbiorniku, plus jeszcze 20 kWh ciepła, które po prostu zostawił tutaj nam kolektorek. Także bardzo fajnie to sobie, powiem Wam, pracuje. Nawet w tym momencie kolektory pracują i leci tutaj elegancko, może trochę światła. Także może tak, na kolektory idzie 35 stopni. Pierwszy podnosi do 45, drugi do 48, trzeci do 53 stopnie. W zbiorniku 300-litrowym jest 45 stopni. A tutaj mamy ten jest grzany do 35 pompą ciepła. Tu już widać, że kolektory podniosły na 37 na górze. Na środku jest 37 też, a na dole... O, a na dole bateria padła. A na dole pewnie jest jakieś 35 stopni, także trzeba będzie baterię wymienić. I tutaj, o właśnie, jeszcze jeden ciepłomierz. Zbiornik 500 litrowy i buderusik, no też troszeczkę popracował, powiem Wam, bo teraz jest ustawiona tam pompa ciepła tak, że jak zobaczy, nieważne dzień czy noc, zobaczy, że jest 40 stopni, grzeje do 42, także potrafi w nocy się nawet włączyć. Już sobie wszystko tutaj teraz leci na nalewku 0,1, czyli zamelek pilnuje, wrzucam w aplikację, już nie ma watomierzy, nie kombinuję, bardzo fajnie to sobie wszystko, słuchajcie, działa. Także na bieżąco, cały czas na bieżąco. Są nowe plany. Będzie kompletna przebudowa magazynów energii, ale to w styczniu, bo chcę zamknąć ten rok na tym, co jest i polecieć nowy rok już z nowymi tematami. Także teraz co? Do Excela. No i słuchajcie, lecimy z tematem dalej. Także standardowo najpierw podsumowanie całego domu z udziałem instalacji 385 5 kW i magazynem 10 kWh, a później już osobne podsumowanie obu magazynów z wysoko i niskonapięciowego i bufora i auto elektrycznego i co tam jeszcze jest, co zapomniałem, to będzie na bieżąco. Także lecimy. Z sieci pobrałem 304 kWh, do sieci oddałem 383 kWh, z produkcji 898 kWh. Autokonsumpcja 406 kWh, to jest 45%. Byłaby lepsza, tylko ten 10 kWh sofarek jest od 9 tak naprawdę tego miesiąca, także wcześniej nawet była taka dosyć kiepska pogoda i to wszystko wpłynęło, ale to tak naprawdę wszystko się zacznie od nowego roku, wtedy jest kompletna zmiana na instalacjach i zabawa idzie dalej. Dobra, nadwyżka 4426 kWh, mimo tego wszystkiego jeszcze nawet nadwyżka rośnie. Całkowite zużycie prądu tutaj w tym temacie to jest 710 kWh, wzrosło w porównaniu do innych, bo troszeczkę tam na to ogrzewanie poszło więcej, ale też auto elektryczne dużo było ładowane właśnie tutaj z tych dwóch instalacji i to się wszystko, no że tak powiem, tak złożyło. Dalej, domowy prąd użytkowy 489 kWh. No, to dalej auto elektryczne do tego się wpisało. Nie ma tego co jeszcze bardziej rozbijać, bo to nie ma sensu, bo mnie zawsze cały czas interesuje tu to, ile pobrałem i ile oddałem do sieci. I patrząc właśnie na te dwa wyniki, dalej październik obskoczyłbym praktycznie na swoim, bo więcej oddałem jak pobrałem. Jakbym to zapchał w magazyny, inaczej to zarządził tym, to powinienem wyjść na spokojnie na zero. I dalej, pompa ciepła DCW 12 kWh, farelka 0, jak już pompa ciepła chodzi, grzeje dom przez grzejniki, do tego jest suszarka też w łazience, to ta farelka tak naprawdę pomiędzy 6 a 22 nie ma co robić. Pompa ciepła 7 kW, 155 kWh, do tego klima 3,5 kW. Zobaczcie, wzięła 7 kWh na tylko i wyłącznie kręcenie się na pierwszym biegu. To jest taki właśnie powód, 7 kWh na miesiąc bierze pompa, klimatyzator, jak wentylator chodzi na pierwszym biegu. No i tam jego tam różne tam jeszcze inne rzeczy, które potrzebuje do pracy.
Klima 2,6 kW, 47 kWh. Dogrzewać na dole trzeba. Tutaj nic tego nie przeskoczymy. I także całe ogrzewanie elektryczne razem to jest 209 kWh. Dobrze, jeśli zaczęło się ogrzewanie pompą ciepła, powietrze, woda na grzejniki, w tym momencie leci średnio plus minus 34 stopnie i jeszcze dodatkowo bufor jest wspomagany kolektorami pośrednio, także wyszło nam 2,33 GJ. To za chwilę przeskoczę, to tam będzie właśnie ile to jest energii, ile kilowatów ciepła zostało wepchane w bufor i średnie COP z tego wszystkiego to jest 4,17 i 4,17 to jest w tych gorszych warunkach, bo jeśli kolektory zagrzały troszeczkę wodę, to na wieczór na spokojnie wystarczyło, żeby tam dogrzać w domu, dogrzeć, tak przemieszać powietrze. No i rano pompa ciepła musiała wystartować, albo w słabsze dni po prostu w międzyczasie, nawet jak nie działa ogrzewanie, a CW działa, bo bufor też ma wężownicę CW, to ta wężownica też wymusza spadek temperatury w buforze i pompa ciepła dobija. Ale 4,17 powiem wam, jak na takie uleb, jak ja mam tą pompę ciepła, to jest bardzo dobry wynik przy średniej temperaturze 10 stopni i prędkość wiatru średnia to jest 3,2 km na godzinę. Także tak to wygląda tutaj ogólnie. A teraz wskakujemy w szczegóły, czyli ja się muszę przeklikać. I tutaj mamy, i teraz wchodzimy tutaj, a tutaj się już rozbudowało. Zobaczcie, będę musiał wszystko przesuwać, bo mamy jeden magazyn, drugi magazyn, auto elektryczne i jeszcze bufor. Także jest już tych danych, powiem wam. Wczoraj jak to zrobiłem zdjęcie do Sławka, wysłałem, że już mi się mieni w oczach te kolorki i te wszystkie cyferki. Ale ja to lubię wiedzieć, na czym stoi. Dobra, lecimy. Pierwszy temat, magazyn energii 51,2 V, LiFe po 4 już 30 kWh. W tym miesiącu było 25, ale ono i tak na tą instalację wystarcza, bo to jest podpięte 2,4 kW na południowy wschód i 800 W peak na południowy zachód i tam może z 5 kWh jeszcze z tego powerbanka dobiję. Także do końca roku takie kombinacje, a później już będzie konkret. Powiem wam, będzie to wszystko fajnie zrobione, tylko musi wszystko do mnie dotrzeć, żebym mógł zacząć tak naprawdę 3 nowe projekty. Dobra, lecimy. Październik. Energia pobrana z sieci, co brakło? 116 kWh, całkowita zużyta energia to jest 381 kWh i na swoim udało się odzyskać 265 kWh, czyli swoje autokonsumpcja plus co z magazynu wyciągnięte i niepobrane z sieci. Mam zawsze problem. 75% po prostu na swoim, 30% z sieci. I to jest chyba najprościej wytłumaczyć. Pierwsze podsumowanie magazynu energii Sofara wysokonapięciowego 10 kWh. Mówię od razu, 10 kWh jednak mało. Latałem sobie na użytkowych 80%, później na 90%. Teraz powrotem na 80, bo jednak jak się go, że tak powiem, wycycka z tych procentach, to później jeszcze na nim spada. No niestety tutaj fizyki nie oszukamy. Co za dużo wyciągniemy, to sobie później wyrówna i lecą te procenty w dół. Także powiem wam 20 kWh minimum, żeby to tak naprawdę fajnie chodziło. A 10 kWh, jeśli nie macie żadnej pompy ciepła, tylko takie normalne życie użytkowe, to powiem wam dyszka 10 kWh magazyn wystarczy, ale odzyskacie z niego 7-8 maksymalnie w jednym cyklu. No więcej się po prostu nie da. I tutaj są dane z magazynu od 9, czyli z sieci musiałem jeszcze dobrać 95 kWh, całkowita zużyta energia w tym okresie to jest 370 kWh, czyli na swoim mam 275 kWh, co nam daje 74% na swoim i 26% trzeba było pobrać z sieci. To się ogólnie wyrównuje, tak jak pokazywałem wam wcześniej. Najważniejsze jest dla mnie to, co pokazuje licznik, czyli ile pobrałem z sieci, ile oddałem,
bo tu w międzyczasie jeden falownik może liczyć swoje zużycie własne, drugi nie i magazyny tak też mogą liczyć zużycie własne albo nie, także te kilowaty różnie się tam po kątach chowają, czyli zawsze finalnie główny licznik nas interesuje, ile pobraliśmy sieci i ile do tej sieci zostało oddane, jeśli oczywiście oddajecie do sieci. Lecimy dalej. Teraz tak, kangurek. Powiem wam, jeżdżę tym kangurem, zobaczcie. W tym roku już 11 191 km natłukłem. Powiem wam, a wokół komina człowiek jeździ autem, co ma 100 km zasięgu. I tak, w tym miesiącu 1146 km zrobione, co nam daje 250 kWh zostało wepchane w auto. To liczymy ze wszystkimi stratami. I średnia to jest 22 kWh na 100 km. Tu już liczymy ogrzewanie, oczywiście też grzałkami, bo jednak było zimno. Oszczędność z niewydana na paliwo to jest 420 zł, liczone po 6 zł litr ropy. No i od tej oszczędności musiałem odliczyć 10 litrów ropy, bo zostało zatankowane 10 litrów ropy, nawet chyba po 6,20 wtedy tankowałem, do ogrzewania postojowego. Także za każdym razem jak dolewam, to tutaj odliczam, bo inaczej to by trzeba było dołożyć jeszcze tutaj 60 zł tak naprawdę do tego wszystkiego i wyszłoby jakieś 480, nie? Ale i tak, zobaczcie, mamy 10 miesięcy i prawie 5000 nie wydałem na paliwo w tym roku. I mi ktoś powie, że się nie opłaca, no to tak zostanie z tym dla siebie. I dobra, i kolejne coś pierwszego, podsumowanie bufora. No prościej chyba się nie dało tego pokazać. Tutaj jest pokazane w ten sposób. Tutaj mamy tak, pompa ciepła 7 kW, czyli tutaj mamy już dalej gigajoule, które są na liczniku. Później odejmuję od poprzedniego wyniku i było tak jak pokazywałem 2,33 gigajoule, 2,33 razy 278, bo 1 gigajoule to już tak liczymy 278 kWh daje nam 647 kW ciepła. No i to się przekłada na ten właśnie COP4, chyba 15 nam było ze 155 kWh. To wszystko się przekłada jedno na drugie. Czyli pompa ciepła wyprodukowała 647 kW ciepła. Wężownica, na CO zostało wyciągnięte 672 kW ciepła, a wężownica CWU z bufora wyciągnęła 91,4 kW ciepła. Czyli przez to, że jeszcze kolektory słoneczne są przepuszczone przez ten zbiornik, spowodowało to, że kolektory zniwelowały wszystkie straty postojowe i jeszcze na plus 116 kW ciepła zostało po prostu wyciągnięte. Znaczy, kurde, bo się pętlę. Kolektory słoneczne jeszcze dobiły na plus 116 kW ciepła. Tutaj to elegancko widać. Także można wspomagać się kolektorami? Oczywiście, że można. Tylko pamiętajcie, na lato musicie mieć większe zbiorniki. Tak jak u mnie widzicie, jest tych zbiorników sporo, żeby to buforować albo zakrywać te kolektory. A jak nie, to sobie ktoś grzałkami albo innymi rzeczami może działać. Od przyszłego roku dojdzie tutaj jeszcze, że oprócz pompy ciepła jeszcze będzie dokładane ciepło z grzałki, z EcoZPV. Także będziemy jeszcze dodatkowe mieć źródła do policzenia tego wszystkiego tak naprawdę. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także tak to wygląda. Słuchajcie, na dzień dzisiejszy ramki się rozrastają. Już wolałem to zrobić po prostu w jednym tutaj układzie, żeby było to najprościej jak się tego da. Tylko powiem wam, ja nie wiem, czy wyście widzieli, nie wiem, czy za mało nie przesunąłem, bo przesunąłem do końca. Tylko czy widzieliście, to muszę sobie sprawdzić na nagraniu, czy widzieliście tutaj te wyniki. Bo powiem wam, jak nie widzieliście tych wyników, to nie będzie to wcale dobre. Dobra, lecimy z tematem dalej. Wiatr sobie wieje, 14 na zewnątrz, 17 km na godzinę. Druga stacja będzie zamontowana na Solar Trackerze, tam na górze, tylko mówię czas. Muszę zrobić jakiś taki wspornik, żeby po prostu ją gdzieś w połowie trackera, jak widzicie tutaj z tyłu w połowie zamontować taki zawias. Do góry jak dźwignę, to będzie jak najwyżej, a jak puszczę na dół, to będę mógł z ziemi do niej dostać, także jakąś linkę się zamontuje i
żeby było po prostu jak najprościej, że tak powiem, nie łazić tam, nie kombinować, bo po co. Także tak to, słuchajcie, wygląda. Lecimy z tematami dalej i jeszcze, że tak powiem, nie powiedziałem ostatniego słowa w przebudowach, ale będziemy lecieć ogólnie z tym, co jest. Także podsumowania, też jak jeden dzień z bufora, jak to pracuje, jak kolektory wspomagają i to filmów będzie co niemiara. To mówi, idzie zima, także na zimowe wieczory, żeby się nie nudziło. Mi się też, żeby nie nudziło. To będę tutaj robił eksperymenty, pokazywał wam, jak to właśnie działa wtedy, kiedy jest najgorzej. Czy to ma sens? Sami sobie już musicie na to odpowiedzieć, bo ja to już jestem, jak to mówią, ten bakcyl watowicy złapałem i to już tyle, to już tylko jedna droga, nie? W jedną stronę, ale spokojnie. Najważniejsze, że na plus. Dobra, szczęście, zdrowia, pomyślności. Lecimy z tematem dalej.